Zawsze miło i sympatycznie jest posłuchać muzyki z innych krajów niż te, które standardowo kojarzą się z ciężkimi brzmieniami. Dlatego dziś postanowiłem udać się do naszych południowych sąsiadów, by posłuchać albumu Krabator Ortodoks. Krabator powstaje w 1984, jak się rzekło w Czechach, w Uherské Hradišti. Założycielem był gitarzysta i wokalista Peter Christopher Christoph. Zespół wykonuje klasyczny death metal, początkowo pod nazwą Monster, zaś nazwa Krabator została zaczerpnięta z niemieckiej bajki o tytule Uczeń Czarnoksiężnika, gdzie występowała postać Krabata. Nagrywają kilka dem o typowo deathowych tytułach. Pierwsze to Total Destruction, a następne Brutal Death. W 1991 nagrywają kolejne demo pod tytułem Pod City Detronizace i to właśnie demo przynosi im kontrakt z Monitor Records. W 1992 ukazuje się debiut Only Our Death Is Welcome, rok później Cool Mortification, a w 1995 za sprawą Morbid Records ukazuje się płyta pod tytułem Lies. 3 lata później zaś płyta, o której chcę powiedzieć parę słów, czyli Ortodoks. Pionierzy czeskiego death metalu pokazali, że nadal są w świetnej formie, że ich muzyka jest świeża, waleczna i brutalna, zaś w tekstach skierowali się bardziej w polityczne strony, co sugeruje zresztą sama okładka. Powiem wam, że uwielbiam tę płytę. Spytacie się dlaczego? Szczególnie za melodyjne linie gitarowe pełne kapitalnych sprzężeń. Ten album jest zapamiętywalny, mimo że zagrany na znanych patentach, jednak Krabator utkał z niego świetną muzykę i dodał swojego niepowtarzalnego ducha. Niesamowicie podoba mi się ten chrzęszczący bas, który nie zanika, a wypełnia przestrzenie międzygitarowe. Dźwięk dzięki temu staje się mięsisty, selektywny oraz lekko surowy, nadając muzyce właściwej dla stylistyki, mocy i potęgi, a przecież o to chodzi. Dużo jest tutaj zagrywek typowo thrash deathowych, co sprawia, że album nie zamula i jest różnorodny. Raz jest szybko i ostro, raz ciężko i groovowo, czyli to, czego oczekujemy od tego typu muzyki. Na pewno zwraca uwagę specyficzny humor i pewna lekkość kompozytorska ukryta między brutalnymi dźwiękami. Tak jakby pisali muzykę dla fanu i mieli z tego wielką przyjemność. Zresztą to słychać. Chłopaki również chcą zwrócić uwagę na pewne ważne kwestie dziejące się wokół nas, jak totalitaryzmy, polityka, problemy społeczne dotykające świat. Przekaz tu jest ważny, a to doceniam. Czy płyta jest ortodoksyjna, jak zapisano w tytule? Myślę, że tak, ponieważ zachowuje cechy i formę gatunku, nie próbują zawracać kijem Wisły. To posłuchajmy fragmentów tej deathowej naparzanki. Album rozpoczyna się utworem tytułowym oraz riffami jak z karabinu maszynowego. Głęboki głos Christophera, który growluje, że jest ortodoksem, odda duszę diabłu i nigdy nie umrze. Bardzo fajnie buczy sobie bas oraz refren jest ciekawy, ponieważ wokale fajnie się przenikają. No i te gitarowe sprzężenia robią kawałek. Shit Comes Brown. Pamiętam, jak z kumplem brychaliśmy się z tego utworu. Jest on antywojenny, jednak w sposób prześmiewczy. I mówi, dlaczego kochasz nosić koszulkę w kolorze swojego gówna. Kawałek trwa minutę 20, więc jak się domyślacie jest treściwy, ale znalazło się w nim nawet miejsce na solo. Two Red Ones, ależ te riffy niesamowicie bujają, do tego chroboczący basik i nietuzinkowe sprzężenia. Tak się tworzy atmosferę śmierć metalu. Kawałek traktuje o nienawiści do komunizmu, gdyż Czechosłowacja, tak jak Polska, doświadczyła jego uroków. Christopher krzyczy, wy nam życzyliście piekła, ja wam tego życzę podwójnie. About Death to według mnie najlepszy utwór Krabatora i jeden z najlepszych utworów deathowych w ogóle. Zaczyna się monumentalnymi klawiszami, które później cały czas się przewijają oraz kapitalnymi riffami i świetnym solo. Dla mnie kawałek skończony. Tekst personifikuje śmierć, mówi jak się do niej zbliżyć, ona się o nas zatroszczy w różnoraki sposób.
Przyjrzyjmy się okładce i wkładce. Cover zdobi fotografia pleców afrykańskiego bojownika, który ma przewieszony karabin, a w dłoniach dzierży dużą kość. Okładka symbolizuje na terenach okupowanych ortodoksyjną, odwieczną walkę o swoje ziemię. Zamiast żyć spokojnie, ludzie są wysyłani na śmierć. Okładka na pewno daje do myślenia. Na górze klasyczne logo Krabatora, na dole tytuł. Wkładka jest w oldschoolowym, czarno-białym klimacie z ciekawymi rysowanymi tłami, na których występują czaszki. Na pierwszej stronie rozkładówki wydrukowano myśl Christophera. Wszystko, co czuliśmy, było takie, jak powinno być. Wszystko, co poczujemy, będzie takie, jak być musi. Nie możemy odmienić losu, tylko my wiemy, że śmierć jest końcem drogi przez życie. Następnie lecą teksty na 3 stronach. Na środkowej rozkładówce jest fajne foto pokazujące koncertową moc Krabatora. Wkoło dużo ulotek, stras zespołu z wieloma gwiazdami sceny. Dalej rozkładówka z tekstami, na ostatniej wewnętrznej ceny merchu oraz info, gdzie i kiedy nagrano płytę, producenci, fotografowie i adres do merchu, www do Krabatora oraz logosy firm produkujących sprzęt, na którym gra zespół. Na stronie zamykającej wkładkę foto chłopaków z zespołu wraz z ksywami i informacjami, kto na czym gra. Na płycie CD nadrukowano na tle czaszek logo Krabatora, tytuł albumu oraz logo wydawcy. Na tyle pudełka, na tle foty członków zespołu wydrukowano tytuły utworów wraz z czasami trwania, logosy wydawców wraz z adresami. Najlepszą cechą Orthodox jest to, że ten album w ogóle nie męczy. Mimo brutalności i ciężaru te utwory są bardzo słuchalne. Jest zachowany super balans między ciężarem a szybkością i świetnymi riffami Christophera. Więc zaraz pójdę i odpalę sobie po raz 1000 Orthodox. No bo czemu by nie? A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!